Cześć wszystkim. Witam na nieplanowanym filmiku. Na dodatek jestem przeziębiona, więc przepraszam za dziwny głos i za dziwny wygląd, ale muszę się z Wami podzielić nowymi zdobyczami płytowymi. Mianowicie stwierdziłam, że muszę zacząć wreszcie kolekcjonować płyty Shiny i weszłam do sklepu i akurat była promocja. Za kupienie 3 płyt było 15% zniżki. Stwierdziłam, koniec, kupuję. No i kupiłam 3 płyty i chciałam się z Wami podzielić nimi. To będzie taki unboxing. Mam ze sobą narzędzie zbrodni i zaraz spróbujemy otworzyć. Nie lubię otwierać płyt, bo zawsze mam wrażenie, że mogę je zniszczyć przy rozrywaniu folii. Pierwsza z płyt. Cudowny Married to the Music. Stwierdziłam, że skoro cały czas mówię o albumie Odd i o tym Repackage album też, no to jakże mogłabym nie kupić tego albumu. Dobra, zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Boję się zawsze, że zniszczę. Tak wygląda opakowanie zewnętrzne. Married to the Music. Dobra. Buklet. Jak zwykle pięknie pachnący, jak zwykle grubiutki. I nie uwierzycie, kogo mam. Kogo kartę dostałam. Nie wiem, czy widzicie, czy się sfokusowało. Mam Jonghyuna. Pierwsza karta z nim, jaką mam. Ojeju. Dobra. Czekajcie. Wyjmę reklamy. Reklamy mnie nie interesują. Cudowny kapelusz Temi. Czy widzicie? Ale po prostu... I te zdjęcia. Kij. Cudowny kij. Oglądanie bukletu zostawię sobie na później. Zresztą jak chcecie zobaczyć wszystkie zdjęcia, to jest tyle unboxingów na internecie, tyle skanów, że możecie to wszystko zobaczyć gdzieś indziej. Uwielbiam to zdjęcie. Dobra. Nie no, cudo. Dzisiaj będę siedzieć, pomijając, że wreszcie będę miała własną oryginalną płytę. Będę mogła jej posłuchać i przeczytać teksty, przypatrzyć się może tak wnętrzu bukletu, bo przeczytać to nie przeczytam. Tak wygląda płyta. Pasująca bardzo do całej koncepcji albumu. I buklecik. Szkoda, że nie czytam, że nie mówię po koreańsku. Ale nic to. Nauczę się kiedyś może. Jak dałam radę nauczyć się japońskiego, to co? Koreańskiego nie dam rady się nauczyć. Dobra. To tyle jeśli chodzi o Married to the Music. Cuda. Pakować na powrót będę później, bo to zajmie drugie tyle. Kolejną płytą jest jedna ze starszych płyt Shiny. Patrzcie na to. Widzicie to? Czekajcie, weźmiemy, rozpakujmy. Boże, ja się tak boję, że ja to zniszczę. Walka z plastikiem. Zakończona sukcesem. Jeszcze raz. Cudo. No po prostu.
Cudo. Tu jest sporo piosenek, których jeszcze nigdy nie słyszałam, bo w ogóle jeżeli chodzi o tą najstarszą część dyskografii Shinee, to tak naprawdę dopiero ją odkrywam powoli. Ale już się nie mogę doczekać. Zwłaszcza Shiny Girl. Słyszałam sporo o tej piosence. Boże, no jakie maleństwa, matko. Czy wy to widzicie? 2009, tak? Mam nadzieję, że coś tam się złapało na kamerze. Jaki Demi! Bardzo jestem ciekawa tej płyty, bardzo jestem ciekawa tych piosenek. O, wszyscy tacy uśmiechnięci, radośni, młodziutcy. No, ciekawy pomysł na wydanie albumu swoją drogą. Tak wygląda płyta. Co tu mamy? Aha, Shiny Special Event Card. No tak. Jak się cofnę, jak wynajdę maszynę do przenoszenia, jak to się nazywa? Time Machine, jak to się nazywa po polsku? Wehikuł czasu. To pójdę sobie na ten fan meeting. Dobrze. I ostatnie, najgrubsze i takie, na które chyba najbardziej się cieszyłam. The Misconception of Us, czyli repackage album tych dwóch poprzednich, Misconception of You and Misconception of Me. Z tego co pamiętam, to jest okładka namalowana przez kij, prawda? Ach, mój uzdawniony kij. Dobra, rozpakowujemy. Boże, gdzie by tu wsadzić ten nóż? Dobra. W ogóle jakie to jest grube, jakie to jest ciężkie. Jeszcze raz. Bez taśmy tym razem. Bez folii. Tak wygląda bok. Tu mamy Misconception of Me. Przepięknie są wydane te płyty. Przepięknie. Oniu. Już dla samych wartości estetycznych warto kupować te albumy, naprawdę. Pomijając, że można znaleźć zdjęcie, takie perełki. Śliczni chłopcy. Ki i piegi to jest powracający temat, prawda? Śliczne maleństwa po prostu. Dobra. No. Widzicie, jak się błyszczy? Nie wiem, czy to widać na kamerze. Dobrze, to jest Misconception of Me, a tu mamy Misconception of Us. O, jakie śliczne zdjęcia. Nie będę tego szerzej otwierać, bo nie chcę zniszczyć. Jaki dzian fajny. Tutaj na tej płycie jest tyle piosenek, które uwielbiam, że jest to aż niemożliwe. O Boże, jaki ten piękny. Ha, a co to? A, to wkładka dodatkowa. Dobra. Moja kolekcja kart z różnymi członkami zespołu się powiększa stale. Tym razem
O nie. Widzicie? O Boże, jaki słodki. Oj. Wiecie, ile będę miała teraz oglądania zdjęć? Dużo. Ja wiem, że ludzie robią te unboxingi ciekawsze, bo pokazują wszystkie zdjęcia i tam opowiadają swoje wrażenia na ten temat. A ja po prostu się będę zachwycać pojedynczymi zdjęciami i pokazywać Wam pojedyncze zdjęcia. No ale to nie o to chodzi, żebym Wam tutaj odsłaniała każdą stronę, tylko żebyście zobaczyli, jak wiele radości sprawia mi posiadanie tych albumów. Dobra, to wykonanie Sleepless Night bodajże. Super. Przepraszam. Dobra. Wygląda to cudownie. Aż żal chować, ale nic to. Będę miała jeszcze czas, żeby to wszystko zobaczyć. Czekajcie, wsadzę tutaj Oniu, żeby się nie zgubił. Czyli tak, mamy co? The Misconception of Us, 2009 Year of Us i Married to the Music. Moja kolekcja płyt stale się powiększa. Postanowiłam, że co miesiąc będę kupować sobie jakieś płyty. A co tam? Stać mnie? Nie stać, ale nieważne. No to co? Zobaczymy się na następnym planowanym filmiku, który już jest nakręcony swoją drogą. A na razie życzę Wam miłego dnia, miłego popołudnia i do zobaczenia. Trzymajcie się, pa!